Epoka kamienia obejmuje ponad 99% dziejów ludzkości. A to z tej przyczyny, że człowiek użytkował kamień jako podstawowy surowiec do wyrobu narzędzi i broni zdecydowanie dłużej niż metale, takie jak miedź, brąz czy żelazo. Spośród różnych gatunków skał magmowych, osadowych i przeobrażonych preferowano te surowce, które odpowiednio obrobione dawały ostre krawędzie, niezbędne przy cięciu, piłowaniu, rąbaniu, kłuciu, a zatem czert, obsydian, ale przede wszystkim krzemień. Do najbardziej pożądanych w młodszej epoce kamienia, czyli neolicie, należy zaliczyć krzemień zwany pasiastym. Jego złoża utworzyły się około 160–150 milionów lat temu, w okresie późnej Jury. Występują one w formie konkrecji wielkości od gołębiego jaja i płaskich placków po bułowate bochny o średnicy około 2 metrów. Znajdujemy także kilkumetrowej długości płaskury krzemienia pasiastego, którego charakterystyczną cechą jest obecność jasnoszarych, szarych i ciemnoszarych, na przemian ległych i nieregularnych pasm. Najważniejszym i zarazem największym terenem pradziejowej eksploatacji krzemienia pasiastego jest teren na gruntach dawnej wsi Krzemionki, położonej w pobliżu dzisiejszego Ostrowca Świętokrzyskiego. Złoże w Krzemionkach odkryto w czasach neolitu, znajdując na powierzchni okruchy zwietrzałych konkrecji i kierując się zapewne charakterystyczną dla takich miejsc roślinnością. Charakterystyczne lejki będące śladami szybów górniczych oraz otaczające je pierścieniowate hałdy stanowią unikatowe, doskonale zachowane świadectwa działalności dawnych górników. Układają się one w pasmo o długości około 4 km, o powierzchni około 785 000 m2. Liczbę kopalń na terenie krzemionkowskiego pola eksploatacyjnego szacuje się na około 3500 lub 4000. Krzemionki są obiektem wyjątkowym na tle innych tego typu kopalń w Europie. Dotychczas rozpoznano tutaj 5 rodzajów kopalń, od najpłytszych kopalń jamowych, rowów, przez głębsze kopalnie niszowe, niszowo-chodnikowe, chodnikowe, po kopalnie najgłębsze filarowo-komorowe i komorowe. Eksploatację złóż w Krzemionkach rozpoczęła w IV tysiącleciu przed naszą erą ludność kultury pucharów lejkowatych. Nazwa tej kultury pochodzi od kształtu charakterystycznych naczyń z wylewem o szerokim, odwrotnie stożkowatym kształcie. Nie jesteśmy w stanie przyporządkować tworzących ją ludzi do którejś znanej nam grupy etnicznej, jednakże wiadomo, że zajmowali się nie tylko wydobywaniem i obróbką krzemienia. Byli rolnikami i hodowcami. Zajmowali się też rybołówstwem, a ich dietę urozmaicały upolowane zwierzęta oraz zebrane rośliny dzikorosnące. Ich umiejętności były efektem wielowiekowego oddziaływania kultur rolniczych, które na teren ziem polskich przyszły z południa, z nad Dunaju, na lokalnych łowców i zbieraczy. Warto zwrócić uwagę, że ze środowiska kultury pucharów lejkowatych pochodzi najstarsze przedstawienie wozu kołowego, obecne na tzw. wazie z Bronocic. Jest to jednocześnie kolejny dowód na wysokie umiejętności techniczne ówczesnych mieszkańców dzisiejszego regionu świętokrzyskiego. Okazuje się bowiem, że nie tylko radzili sobie doskonale z pozyskiwaniem krzemienia metodą górniczą, ale także byli pionierami transportu kołowego. Byli to też budowniczowie grobowców, nazywanych obecnie megalitycznymi. Pod nasypami podłużnych kurhanów otoczonych kamienną obstawą chowano zmarłych przedstawicieli plemiennej elity. Łączność żywych członków społeczności ze zmarłymi zapewniały specjalne komory ofiarnicze o drewnianej konstrukcji, będące elementami grobowców, takich jak kurhan w Broniszowicach, koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Przypuszczalnie wnętrze takich komór służyło składaniu obiad lub innym rytuałom religijnym.
Celem prehistorycznych górników było dotarcie do ławicy krzemienionośnej, która zapadając się uniemożliwiała w pewnym momencie drążenie już tylko szerokich jam i rowów. Jamy zwężały się, zamieniając się w szyby górnicze. Z dna prowadzono początkowo niewielkie promieniście rozchodzące się nisze. Potem, gdy szyb musiał być głębszy, a skała wapienna na tyle zwięzła, że nie groziła zawaleniem, nisze przybrały postać rozchodzących się w różne strony chodników kilkumetrowej długości. W ten sposób powstały kopalnie chodnikowe. Eksploatacja ścian tych chodników poszerzała je. Powstawały komory przedzielone filarami chroniącymi przed tąpnięciem. Obecnie ten rodzaj kopalń nazywamy filarowo-komorowymi. Gdy szyby osiągnęły głębokość 6 do 9 metrów, strop wyrobisk utworzony przez grubą warstwę wapienia gwarantował bezpieczeństwo pracy. Powstały w ten sposób kopalnie komorowe. Pod ziemią górnicy pracowali w pozycji skurczonej, półleżącej, kucznej lub klęczącej, gdyż wysokość wyrobisk wynosiła od pół metra do niewiele ponad metr. Nadkład wydobyty w trakcie kopania szybów usuwano na powierzchnię, powiększając koliste hałdy. Nadmiar materiału służył do zapełnienia sąsiednich szybów nieczynnych już kopalń. Zapełnianie wyeksploatowanych wyrobisk urobioną skałą miało kilka zalet. Przede wszystkim oszczędzano czas i energię oraz zabezpieczano strop przed tąpnięciem. Aby gruz nie zsypywał się do chodników i nie blokował przejścia, zwężając jego światło, w kopalniach komorowo-filarowych stosowano drewniany szalunek. W przypadku kopalń komorowych, gdzie w efekcie obrywki uzyskiwano wielkie, płaskie płyty wapienne, szalowano nimi chodniki technologiczne i komunikacyjne, tworząc konstrukcje przypominające rybią łuskę. Chodniki były wąskie i pozwalały przycisnąć się tylko jednej osobie. Do oświetlania używano żagwi wykonanych z gałęzi lub korzeni żywicznych sosen. W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w kopalniach znajdujemy narzędzia górnicze. Wykonywano je z różnych surowców: kamienia, krzemieni, drewna, poroża i skór zwierzęcych. Używane były do konkretnych zadań, np. do drążenia szybu. Przed podjęciem pracy należało zatem zaopatrzyć się w materiały do ich wykonania, m.in. poroże jeleni, saren lub łosi. Pozyskiwano je po części poprzez polowania. Myśliwymi mogli być sami górnicy lub grupy współpracujące z nimi na zasadzie wymiany dóbr czy usług. W pracy posługiwano się również siekierami z krzemienia świeciechowskiego i pasiastego. Używano także kilofów z krzemienia pasiastego, tłuków, pobijaków kamiennych i krzemiennych, a także toporów kamiennych. Stosowano też drewniane dźwignie i kliny, służące do obrywania dużych płyt ze stropu kopalni. Urobiony gruz wapienny i pozyskany surowiec krzemienny transportowano chodnikami do podszybia, zapewne za pomocą worków skórzanych ciągniętych za pomocą lin lub wiklinowych koszy. Pojemniki musiały być sporządzone w ten sposób, aby ślizgały się po wapiennym miale na dnie wyrobiska. Ciężka praca wymagała zarówno przerw regenerujących siły, jak i ewentualnych zmian kopiących. Nie wiemy, jak długi był dzień pracy, tym bardziej, że w grę wchodziło także przygotowywanie posiłków na miejscu i ewentualne przybycie z osady oraz powrót do niej lub do obozowiska poza krzemionkami. Za największe osiedle górników krzemionkowskich uważane jest stanowisko Społeczności Kultury Pucharów Lejkowatych na wzgórzu Gawroniec w Ćmielowie, gdzie odkryto wiele pozostałości po pracowniach służących dalszej obróbce
wydobywanego w kopalniach surowca. Proces górniczy był sezonowy. Wydobywano tylko tyle surowca, ile było w danej chwili potrzebne. Na terenie Krzemionek znaleziono fragmenty pradziejowej ceramiki. Były to gliniane naczynia, które zostały rozbite albo w drodze do miejsca pracy, albo do obozowiska, gdzie przygotowywano i spożywano pożywienie. Duże naczynia workowate, puchary lejkowate i amfory były idealnymi pojemnikami na napoje i sypkie pożywienie. Znaleziska rozbitych naczyń mogą również sugerować miejsce eksploatacji złoża i kierunek jego zajmowania, ale wnioski te nie są pewne. Zwłaszcza, że dotychczas nie odkryto żadnych śladów po szałasach obozowisk na terenie rezerwatu w Krzemionkach, a przecież takowe powinny tu istnieć. Aby zapewnić sobie przewietrzanie kopalni w celu uzyskania właściwego dla pracy mikroklimatu, praktykowano kilka sposobów wymuszających cyrkulację powietrza. Między innymi palono kilka łuczyw na przodku i w chodniku transportowo-komunikacyjnym. Dodatkowo ciąg wzmagało rozniecone przy dnie szybu ognisko. Wyrobiska kopalń komorowych potwierdzają też umiejętność uzyskiwania naturalnej, grawitacyjnej wentylacji. Ciepłe powietrze przemieszczało się pod stropem wyrobisk w kierunku szybu, zaś świeże, zimne tuż nad spągiem chodników. Pracownie krzemieniarskie znajdują się na powierzchni pola górniczego, w hałdach i dołach poszybowych, ale także poza polem w odległości kilkudziesięciu, a nawet kilkuset metrów oraz na stanowiskach w Dolinie Kamiennej i na Wyżynie Sandomierskiej. Tam konkrecje krzemienne rozbijano na tzw. kromki, z których za pomocą kamiennych tłuków i retuszerów formowano półwytwory siekier i dłut. Te z kolei poddawano gładzeniu na płytach szlifierskich. Gotowymi produktami handlowano, o czym świadczy rozprzestrzenianie siekier wykonanych z krzemienia pasiastego, znajdowanych w znacznej odległości od miejsca wydobycia surowca. Siekiery kultury pucharów lejkowatych rozprowadzono w promieniu 250 km od złóż w Krzemionkach. Najintensywniej kopalnie krzemionkowskie eksploatowała ludność kultury amfor kulistych. Ukształtowała się ona u schyłku IV tysiąclecia przed naszą erą w związku ze zmianami klimatycznymi, które wymusiły przemiany w sposobie gospodarowania nie tylko na terenie niżu europejskiego. Zabytki charakterystyczne dla wspomnianej kultury znajdujemy na obszarze od Łaby na zachodzie, po Mołdawię na południu i Wołyń oraz Podole na wschodzie. Ludność kultury amfor kulistych była społecznością zajmującą się głównie hodowlą bydła. Przemieszczanie się w związku z wypasem jest prawdopodobną przyczyną niezbyt licznych świadectw stałej czy długotrwałej okupacji jednego obszaru przez tych ludzi. Niemniej jednak, oprócz znalezisk grobowych, znane są duże osady kultury amfor kulistych na terenie Wyżyny Sandomierskiej. Siekiery z krzemienia pasiastego wytworzone przez ich mieszkańców i ówczesnych górników krzemionkowskich docierały na miejsca odległe aż 660 km od terenu kopalni. W drugiej połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą pole górnicze w Krzemionkach eksploatowali ludzie nie różniący się znacząco sposobem gospodarowania od ludności kultury amfor kulistych, jednak prowadzący bardziej osiadły tryb życia. Dominującym zajęciem była nadal hodowla zwierząt przy niewielkim udziale rolnictwa. Zamieszkiwali duże osady, często obronne, a używane przez nich naczynia były ozdabiane odciskami sznura. Wytworzona przez nich kultura archeologiczna zawdzięcza swą nazwę miejscowości położonej niedaleko od Krzemionek, Mierzanowicom w powiecie opatowskim. Kultura mierzanowicka jest już związana z wczesną epoką brązu na terenie ziem polskich. Jednak surowcem, nadal najczęściej używanym do produkcji narzędzi i broni, pozostawał wówczas krzemień. Dlatego wydobywanie krzemienia pasiastego także przez tych ludzi nie powinno budzić zdziwienia. Eksport wyrobów z krzemienia pasiastego nie miał już jednak tak dalekiego zasięgu jak w późnym neolicie. Rozchodziły się one w promieniu około 85 km od Krzemionek.
Krzemienne siekiery były narzędziami użytkowymi, jednakże w czasach kultury amfor kulistych spełniały zapewne ważną rolę w obrzędach religijnych i rytuałach, czego świadectwem są znaleziska grobowe. Ślady ówczesnych mitów i wierzeń znajdujemy również w kopalniach krzemionkowskich. W podziemnych wyrobiskach, na ociosach, filarach, fragmentach płyt wapiennych zachowały się liczne graffiti wykonane węglem drzewnym. W większości jednak przypadków są to dość przypadkowe układy kresek wykonanych przez pradziejowych górników, czyli tak zwane objaśniska. A więc miejsca, w którym górnicy pozbywali się nadmiaru węgla na łuczywach po to, żeby rozniecić większy płomień. W niektórych jednak przypadkach możemy domyślać się istnienia pewnego kodu informacyjnego, a dotyczy to zwłaszcza tych miejsc, w których widzimy jakieś konkretne kształty, takie jak postaci ludzkiej, czy na przykład głowy byka z rogami. W tych przypadkach możemy domyślać się, że mamy do czynienia z przejawem dawnej magii i wierzeń. Krzemień pasiasty wydobywało od 60 do 80 pokoleń górników trzech kultur: pucharów lejkowatych, amfor kulistych i mierzanowickiej. Tak długi okres eksploatacji z pewnością spowodował powstanie specjalności górniczej. Niewykluczone, że umiejętności wydobywcze były zastrzeżone jako wiedza przynależna konkretnym rodom, a eksploatacją odgórnie zarządzano. Obserwacje świadectw rozwoju technicznych umiejętności pradziejowych górników wskazują, że istniał międzypokoleniowy przekaz gromadzonej i rozwijanej wiedzy dotyczącej kopalnictwa, technik wydobycia i przetwórstwa. Być może równolegle rozwijały się powiązane z tymi umiejętnościami rytuały i zabiegi magiczne. Kopalnie od chwili zaprzestania eksploatacji, to jest od wczesnego okresu epoki brązu, porośnięte były lasem. Prehistoryczne pole górnicze było poddane przez kilka tysięcy lat różnym czynnikom niszczącym, za które odpowiada zarówno natura, jak i człowiek. Odkryto na tym terenie ślady pieców dymarskich z początków naszej ery, rzymskie monety, ceramikę średniowieczną z XII i XIII wieku i ślady po mielarzach wytwarzających węgiel drzewny na potrzeby nowożytnych hut. Największe szkody i zagrożenia przyniosła jednak niszczycielska działalność polegająca na wydobywaniu metodami górniczymi wapienia do wyrobu wapna na początku XX wieku. Katastrofalnych zniszczeń dokonano w północnej części pola eksploatacyjnego, gdzie całkowicie zdewastowano co najmniej 100 zabytkowych kopalń. Świadectwem tych czasów są zroby wapiennikarskie, nazywane wielkimi komorami. Odkrycia pola eksploatacyjnego w Krzemionkach dokonał 19 lipca 1922 roku geolog i paleontolog Jan Samsonowicz. Od tego momentu badania archeologiczno-górnicze i przyrodnicze prowadziło już kilka pokoleń naukowców. Krzemionki są obszarem wpisanym do rejestru zabytków, rezerwatem przyrodniczym oraz pomnikiem historii. Objęte ochroną prawną pradziejowe pole eksploatacyjne wraz z otoczeniem zajmuje olbrzymi obszar o powierzchni około 380 hektarów na gruntach miejscowości Sudół, Stoki Stare i Ruda Kościelna w powiecie ostrowieckim. Większą częścią rezerwatu zawiaduje Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą w Sudole, udostępniając zwiedzającym wgląd w pewną część podziemnych wyrobisk. Najatrakcyjniejsza część podziemnej trasy znajduje się na głębokości 12 metrów. Kręty korytarz o długości 480 metrów prowadzi przez podziemia kilku kopalń komorowych i filarowo-komorowych. Uzupełnieniem ekspozycji jest rekonstrukcja kilku domostw z okresu neolitu oraz megalitycznego grobowca. Jako jeden z najcenniejszych zabytków, krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego został 6 lipca 2019 roku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W skład regionu wchodzą stanowiska kopalniane Krzemionki, Borownia, Korycizna i pozostałości po osadzie górniczej Gawroniec w Ćmielowie. Jest to, jak dotychczas pierwszy i jedyny wpis zespołu stanowisk archeologicznych z terenu Polski na rzeczoną listę. Kopalnie krzemionkowskie należą do najciekawszych i najcenniejszych fenomenów pradziejowego świata, gromadzących wiele aspektów kultury materialnej
i duchowej. Te niezwykłe relikty zamierzchłej przeszłości są kapsułami czasu, kryjącymi jeszcze wiele nieodkrytych tajemnic. Wydawałoby się, że zasoby dziedzictwa podobne tym krzemionkowskim mogą stanowić powód do dumy. Jednakże będziemy mogli się nimi szczycić dopiero wtedy, kiedy otoczymy je właściwą opieką i będziemy potrafili umiejętnie z nich korzystać.